Witajcie kochani! W dzisiejszym filmiku omówimy sobie bestiary na The Monster, czyli bossie wprowadzone w tegorocznej zimowej aktualizacji. Zapraszam do oglądania. Podczas wykonywania questa The Cradle of Monsters naszym finałowym zadaniem jest pokonanie doktora Marrowa, szalonego naukowca, który odpowiada za powstanie potworów na wyspie Ingol. Podczas tej walki naliczany zostaje nam do bestiary The Monster. Jest to boss z kategorii Arfoł, którego możemy bić co 20 godzin, a więc jest to dodatkowe 100 boss pointów do zdobycia. Oprócz tego mamy szansę wydropić z niego EQ, które zostało wprowadzone w zimowej aktualizacji. Walka z bossem składa się z 3 etapów. Warto na nią zaopatrzyć się w EQ z odpornością na ziemię oraz energię. Dodatkowo dobrze wziąć ze sobą runy SD, krzaki lub magic wall'e oraz fire, poison lub energy bomby. W dalszej części filmu wyjaśnię dlaczego. Po wejściu w teleport prowadzący do bossa znajdziemy się w pomieszczeniu z platformą dla 5 graczy. Po pociągnięciu za dźwignię zostaniemy przeniesieni do pomieszczenia z doktorem. Boss początkowo jest niewrażliwy na nasze ataki. Aby to zmienić, musimy zniszczyć wszystkie 4 wieże znajdujące się na środku pomieszczenia. Tutaj najlepiej sprawdzi się MS lub Ed ze swoim ułekiem. Boss w formie doktora zadaje dużo obrażenia z ziemi w formie czaru o bardzo dużym obszarze, dlatego najlepiej, aby wszyscy oprócz Eka byli poza jego zasięgiem. Dodatkowo potrafi on firować, rutować i upijać graczy, także najlepiej stać w jednym miejscu na bombie. Posiada też silny life leech, a więc dobrze go robić na jednego Eka. Dodatkowo zauważyliśmy też, że oddaje damage, który mu zadajemy. U mnie idealnie widać, jak co użycie SDK zmniejsza mi się tarcza Utamy i zwiększają otrzymywane obrażenia ze śmierci. Po przekalkulowaniu odbija on od około 20 do 30% zadawanych mu obrażeń. Więc przy kolejnym podejściu w swoim EQ umieściłabym również odporność na śmierć. W momencie, gdy jego HP spadnie do około 60%, naukowiec ucieka nam, a w jego miejsce pojawia się The Monster. W tym momencie warto przypiąć swoje EQ pod odporności na energię, gdyż właśnie z tego żywiołu damage będzie dominował w trzecim stage'u. A wiem co mówię, bo boss potrafi puścić naprawdę bolesny Energy Chain, który zadaje niecałe 2k damage'u z energii. Przy potworze widnieje tarcza z ładunkami, które sprawiają, że jest on początkowo nieśmiertelny. Im mniej boss będzie miał tych ładunków, tym stanie się bardziej podatny na nasze ataki. Aby zbijać mu ładunki, należy niszczyć alchemist kontenery znajdujące się w pomieszczeniu, a następnie przeprowadzać bossa przez plamy powstałe na podłodze. Ważna uwaga, że plamy te po krótkim czasie znikają, dlatego lepiej nie zbijać pojemników na zapas. Rozmieszczenie kontenerów jest na tyle pechowe, że aby zmusić potwora do przechodzenia przez nie, należy używać krzaków lub magic walli, które on sam i tak co jakiś czas niszczy. Dodatkowo nie należy przestawać zbijać bossowi ładunków, gdyż z czasem się odnawiają. Po pierwszym pokonaniu bossa zyskujemy dostęp do pokoju z klatką, w której znajduje się Mutated Abomination. Po kliknięciu na dźwignię zostaje on naszym nowym, niezbyt uroczym mountem, a my zyskujemy achievement Strangest Thing, tym samym kończąc The Cradle of Monsters Quest. Jak widzicie, z bossem tym nie ma zbyt dużej filozofii. Nie należy również się obawiać jego pierwszej formy, gdyż wszystkie filmiki, gdzie umierali high-levelowi rycerze, były z test serwera, a na zbyt wysoki damage był wynikiem błędu ze strony Chipsoftu. A czy wy już odwiedziliście wyspę Ingol? Mi bardzo podobają się w niej tekstury i przedmioty użyte w laboratorium, nadają fajny klimat temu miejscu. Również podium z The Monster ciekawie wygląda, więc pewnie fajnie będzie pasować do domków np. w Ratleon, gdzie mamy też taki ciemniejszy klimat. A więc to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Na razie.